Także już sobie zaczynamy teraz oglądać. Są tacy, którzy wierzą, że Bóg najpierw stworzył piwo, a dopiero z niego wydzielił wodę. To trzeba docenić, a nie? Oczywiście. Państwa, taki trzon wiedzy o piwie to jest parę słów o surowcach. A później obiecuję, Państwo sobie pochodzicie, porobicie zdjęcia, pooglądacie, co Państwa po prostu interesuje. Proszę Państwa, z czego robimy piwo? Odpowiedź jest już tutaj za mną, przed Państwem, są trzy podstawowe surowce. Natomiast ja mam dla Państwa pytanie takie, czy Państwo piliście inne piwo, które na przykład jest zrobione z jakiegoś innego surowca, niż to, co jest wymienione na tablicy? Na przykład może być, proszę, ryżowe, pszeniczne, tak jest. Bezalkoholowe. Może być bezalkoholowe, chociaż ona też będzie z tego jęczmienia powstawała, czy też z pszenicy. Może być właśnie z dodatkiem jakiegoś soku owocowego, ale nie musi być to koniecznie, proszę Państwa. I to, tak jak mówię, to nie jest żaden głód, proszę Państwa. Państwo naprawdę odpowiedzieliście już na to pytanie. Proszę Państwa, piwo jest napojem, który powstaje ze zboża. To odróżnia je od wina, bo wino jest napojem, który powstaje z dokładnie z soku owocowego, natomiast piwo powstaje ze zboża, ale zasada jest taka sama. Są to napoje tylko niskoalkoholowe, fermentowane i żeby drożdże fermentowały, to one potrzebują, proszę Państwa, czego? One ciepło będą wytwarzać, ale żeby w ogóle zaszła ta reakcja fermentacji, my musimy dać drożdżom coś zjeść. I tutaj będzie w przypadku wina to cukier z owoców i to jest bardzo proste, bo to jest fruktoza. Natomiast jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zboże, to nie jest tak prosto. Dlatego, że w zbożu jest skrobia i skrobię trzeba odpowiednio przygotować. I 7000 lat temu to się stało naturalnie, spontanicznie, kiedy ktoś zostawił w tykwie, w naczyniu zboże zalane i ono najpierw spęczniało, skiełkowało, a później sfermentowało. I tak, proszę Państwa, powstało pierwsze piwo w kulturze Sumeru. I Sumerowie nie doprawiali tego chmielem albo bardzo rzadko. Także widzicie Państwo, co jest podstawą piwa? Zboże, woda i proces fermentacji. A to, czym my sobie doprawimy, to zależy od naszej fantazji, od fantazji piwowarej. Natomiast tak jak Państwu powiedziałam, to zboże trzeba troszkę przygotować, ono musi przekiełkować, a później my je suszymy, żeby w ogóle do procesu piwowarskiego się nadawało. I od zboża, proszę Państwa, zależy bardzo, bardzo dużo, bo zboże jest tym, z czego uzyskujemy esencję piwa. To jest taki kurczak, czy też wołowina w zupie piwa. Przecież piwo nie jest zupą chmielową, chmiel jest tylko pierwszy. Natomiast tą podstawą tej zupy jest zboże jakiekolwiek, bo najczęściej używa się jęczmienia browarnego, ale może być pszenica, może być ryż, prosto, sorghum, kukurydza i właściwie każdy surowiec zrobiony się do tego nadaje, tylko trzeba go przygotować. Proszę Państwa, zboże to nie tylko cukry do fermentacji, bo na tym zbożu gotujemy sobie taką zupę, która nazywa się brzeczka i to jest takie przedpiwo, a dopiero po fermentacji to już będzie piwo, ale zboże również odpowiada za pewną grupę aromatów w piwie, które są słodkie, zbożowe, ale mogą też być inne, jak Państwo za chwileczkę się przekonacie. I zboże odpowiada za kolor, za barwę. I teraz każdy z Państwa sobie zobaczy, bo te słoiczki przejdą przez wszystkich. Jest taka możliwość, proszę Państwa, żeby sobie te surowce po prostu obejrzeć, powąchać. Słód pilzneński, można, jeżeli ktoś chce przegryźć, słód pilzneński najjaśniejszy. O, to jest fajnie, że podać sobie te słoiczki dobrze. W najniższej temperaturze suszony. To jest podstawa, proszę Państwa, praktycznie każdego piwa. Taki słód pilzneński, albo na przykład jakikolwiek inny słód jasny, bo one mają tam swoje nazwy różne.
podnieść barwę piwa, chcemy, żeby piwo było ciemniejsze, jak również nadać mu taki troszeczkę głębszy, karmelowo-biszkoptowy, ciasteczkowy aromat. Do tego używa się słodów karmelowych. Proszę sobie zobaczyć, to jest jeden z karmelowych słodów. Są różne odmiany słodów karmelowych. I widzicie Państwo, znowu ciemniejsza barwa słodu. I to też bardzo, dodatek nawet mały bardzo podnosi takiego słodu palonego czy też barwiącego. Bardzo podnosi barwę piwa, piwo będzie ciemne. Jak również uzyska taki troszeczkę inny aromat. Aromat kawy, czekolady, aromat przypalony. Można sobie porównać, zobaczyć, to są bardzo podobne słody. Bardzo wysokie temperatury, proszę Państwa, te słody już różnią się temperaturami suszenia. Zaczynamy od 90 stopni, a można skończyć na 220-250, tak jak w przypadku słodu palonego. Także tutaj macie Państwo te różnice. A ja widzę, że byście się już poczęstowali, dobra. Proszę Państwa, tam macie również słody wędzone, można poddymić słody przy suszeniu i one wtedy będą miały taki bardzo szynkowy, kiełbasiany właśnie można powiedzieć aromat. Może takiego sera też troszeczkę wędzonego. I są też tam, proszę Państwa, dwa słoiczki surowe z drugim z chmielem. I ten chmiel zupełnie inaczej pachnie niż zboże. Chmiel ma aromat, tutaj w przypadku tego chmielu, który tutaj między Państwem krąży, to jest marynka w granulacie i marynka w szyszce suszonej. Ten chmiel odznacza się tym, że jest dosyć wysokogorączkowy, natomiast on ma taki żywiczno-zielono-trawiasty aromat. To jest taki typowy polski chmiel. Jeżeli ktoś z Państwa wącha ten chmiel mówi, że za dużo zawodu, proszę Państwa, taka porcja znaczyłaby na wiele mniej. Przeciętnie używa się około 2 gramów chmielu. Natomiast 200 gramów Państwo sobie tam oglądacie, macie. Proszę Państwa, tutaj Państwa, wiemy po co zboże, bez zboża nie ruszymy. Ten chmiel... Po co się Państwa chmiel? Goryczka. Aromat. Aromat chmielu jest przeciwstawny zbożowego. To jest właśnie taki zimny, rzeźnik, po to się bierze, żeby uzyskać taki balans. Ale nie wszystkie piwa z tym chmielem, bo można się złapać do zamiast właśnie też było. Można stosować lawendę, rozmaryn, proszę Państwa, miód. Można soki owocowe, można stosować suszone owoce też. Można przyprawy orientalne, indziej, szafran, cynamon. A można to wszystko razem. Także mamy tutaj różne warianty, różne możliwości. I te wszystkie surowce, jak również typy fermentacji dają nam bardzo różne możliwości, wiele możliwości tworzenia różnych styli. Proszę Państwa, trzeci surowiec woda. Tutaj browar w Tychach mierzy sobie wodę ze swoich własnych prywatnych ujęć. Najstarszym źródłem jest źródło Gronie, 6 km stąd o nazwie Gronie, stamtąd bierzemy wodę. Z tym, że to nie jest takie źródło na tyle wydajne, żeby pokryć nasze zapotrzebowanie na wodę produkcyjną i wodę produkcyjną. Także bierzemy również wodę z ujęć głębinowych naszych prywatnych i tych studni wykalności. Woda, którą używa się w browarze do samej produkcji piwa, nie proszę Państwa do mycia, do chłodzenia, do wytwarzania produkcji pary, ale do produkcji, ona musi być przelana, trzeba wydobyć wodę, trzeba przelać troszeczkę, wodę trzeba podtlenić. Im mniej tlenu będzie w piwie, tym wolniej będzie nam się piwo starzało. A takim naturalnym antyoksydantem, proszę Państwa, jest właśnie chmiel. Dlatego chmiel po raz pierwszy na szeroką skalę zastosowano, żeby piwo zniszczyć. Cóż jeszcze daje nam, proszę Państwa, oprócz goryczki, takich właściwości konserwujących i aromatów. Proszę Państwa, chmiel jest lekarstwem. Pewnie Państwo słyszeli. I Państwo też czujecie to dobroczynne działanie chmielu, jeżeli dajmy na to wypijecie jedno piwo. Bo najczęściej po tym jednym chce nam się spać, czujemy się tacy rozluźnieni. Chmiel jest taką daleką kuzynką, właściwie nie tak daleko, bo to jest roślina z roślin konopiowatych i on stoi w swoim wieku, że
przeciwbólowe, terapeutyczne, rozweselające, proszę Państwa. To wszystko jest. Chmiel również dobrze działa na urodę. Pozwala zachować młodość, sprężystą skórę, proszę Państwa. Zawiera fitohormony. Jak również, proszę Państwa, to na przykład, że takie prozaiczne rzeczy, że biegamy szybko do toalety po wypiciu piwa, to też jest właśnie wina chmielu. Jak również i to, że często przy wypiciu piwa sięgamy chętniej po różnego rodzaju kaloryczne przekąski. To też, proszę Państwa, jest znowu wina tej lupuliny z chmielu, bo ona przyspiesza wydzielanie enzymów trawiennych w żołądku. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem albo ma brak apetytu, polecamy, bo to jest... It loses its fresh flavor and its new aroma. When you want to taste some beer. Witam Was w największym polskim browarze. Bar. Tu rodzi się radość i dobra zabawa. Tu rodzi się piwo. A czegoż człowiek może chcieć więcej? Here you can feel the spirit and passion of many generations of this kingdom. It is a place where the joy and the great fun, a place where beer is. And what more can someone? So, admire its food, see yourself in the bright reflection of the glass, and finally close your eyes and experience. Witam Was w największym polskim browarze. Siedem, 27. Proszę Państwa, czy by się nie pisało na
zaciera się na tej głównej kaci, kiedyś używało 2 kaci, teraz jednej, stopniowo podnosi się temperaturę z odpowiednimi przerwami, to jest bardzo ważny proces, bo tutaj piwowar decyduje, jakie to będzie piwo. Jeżeli na przykład zrobi krótsze przerwy, piwo będzie, może być piwo troszeczkę mniej odfermentowane, nie rozłoży wszystkich cukrów. Jeżeli w ogóle nie zrobi przerw, tylko szybko zatrze, no to w tym momencie, proszę Państwa, piwo może być w ogóle bezalkoholowe. Tak się tutaj prowadzi proces, żeby wydobyć tą odpowiednią ilość cukrów fermentujących ze zboża. No i mniej więcej po 2 godzinach, jeżeli to zacieranie jest takie prawidłowe, to przerzuca się tą porcję, oczywiście po sprawdzeniu cukrzenia, na kać filtrującą. I tutaj, proszę Państwa, całe to, co jest ciałem stałym w słodzie, czyli ta łuska słodu, to co się wytrąciło w czasie zacierania, to zostaje na siecie i to jest znakomita pasza dla zwierząt, które piją go. Natomiast brzeczka, ona sobie kiedyś leciała przez te kramy, tutaj piwowar patrzył, czy jest klarowny filtra, czy jest dobre stoczenie, prawda, sprawdzał sobie tam, jak takie swoje sposoby, siadał na ławie drewnianej, w samej gacia, siedział na góreczkę, chyba trzykiwanie, jak znam to, ława miała, mógł wstać razem z nim, a jak nie wstała, to znaczy, że mało który się brzeczka też ma taki parametr, że ona powinna być lepiej, a później jak był cukrometr, to nie musi. I proszę Państwa, brzeczka leci z jest taki specjalny kolektor, który zbiera tą brzeczkę i przerzuca do kotła warzelnego. Chyba całym ważenie samo to jest krótki proces, proszę Państwa, to jest tylko godzina. Wtedy ta brzeczka wrze, ona troszkę odparowuje, zagęszcza się i wtedy można dorzucić chmielę. Bo jeżeli mieli się tradycyjnie, mieli się na gorąco, te, proszę Państwa, te związki aktywne z chmielu, one nie rozpuszczą się w zimnej brzeczce, też w zimnym. Proszę Państwa, my tutaj prowadzimy głównie, nie tylko, ale głównie metodą fermentacji dolnej. I fermentacja dolna ma to do tego, że tą fermentację schładza się, to jest fermentacja na zimno. To jest pierwsza rzecz, czyli ta energia cieplna, którą drożdże, któraś z Pań powiedziała, Pani, prawda, tam czy Pani, na pewno, że gotową jest linia butelkowa, taka odnowiona, a tam są 4 różne linie rozgranicze i to jest takie główne centrum rozgranicze tutaj, które w sumie mamy, proszę Państwa, 6 linii, także tego jest dużo. Pogórka, takie małe miasteczko, później będą tam zakłady bednarskie. Ja wiem, że Państwo się tam świetnie.
this is our award we get after the trip in the museum. We get this cool metal bottle opener, and of course one Tyskie beer, and this bottle opener and also the beer are included in the price of the ticket. So this is great, and the beer is delicious. So cheers.